Dziękuję. Cześć. Okej, słuchajcie. Za miesiąc skończą nam się wszystkie zasoby naturalne na Ziemi. Przewidziane na ten rok. Tylko w tym roku wykorzystamy ponad 1,7 Ziemi. To znaczy, że wykorzystamy ponad 70% więcej surowców naturalnych, aniżeli nasza planeta potrafi wytworzyć lub zregenerować w tym czasie. Ta historia będzie o nieskończoności. Opowiem wam jedynie jej fragment. I tak będzie dość skomplikowany, ale te tematy są bardzo ważne dla nas teraz i dla nas w przyszłości. Dlatego zależy mi, żebyście je zrozumieli, a przynajmniej spróbowali. Dla mnie te wszystkie pojęcia też nie były łatwe, ale zajmuję się tym tematem od 10 lat. Projektując rozwiązania i współpracując z instytucjami naukowymi. Moim głównym celem jest stworzenie balansu pomiędzy naszymi potrzebami, pomiędzy technologią a naturą, czyli pomiędzy naszymi potrzebami a możliwościami naszego otoczenia. A nasze potrzeby znacznie przewyższają możliwości Ziemi. Dlatego wkrótce naprawdę zabraknie nam surowców naturalnych. Ale czy są na Ziemi jeszcze jakieś zasoby, o których nie wiemy? Co pierwsze przychodzi wam na myśl? Są, bo sami je stworzyliśmy. Są to zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia są naszymi najcenniejszymi, a zarazem najmniej wykorzystywanymi zasobami na Ziemi. Już od 40 000 lat wydobywamy metale. Ich wydobycie z roku na rok ciągle wzrasta. Potrzebujemy ich teraz głównie do tego, aby rozwijać robotykę, loty w kosmos lub najważniejsze, aby przerzucić się na odnawialne źródła energii. Lub niestety przez to, że musimy zmieniać telefon co 3 lata lub nawet częściej, zaczyna nam brakować bogatych złóż. Wkrótce może okazać się, że bardziej opłacalne jest pozyskiwanie tych metali z asteroid. Ale co z tymi tysiącami krajobrazów pokopalnianych, zbiorników poflotacyjnych, gdzie deponowane są pozostałości po wydobyciu metali, czy terenów naturalnie przepełnionych po brzegi drobnymi frakcjami metali? Nie opłaca się ich wydobywać w konwencjonalny sposób, więc często martwe są i zbyt toksyczne dla fauny i flory są puste. Niemniej są takie rośliny, którym nie tylko to nie przeszkadza, ale również mogą wydobywać dla nas cenne metale o drobnych frakcjach, lokując je w swoich tkankach. Przykładowo, wierzby mogą wydobywać kadm, cynk, ołów, żelazo. Gorczyca może wydobywać praktycznie te same metale co wierzby, a ponadto uran. Kapusta potrafi wydobywać lit. Słonecznikami możemy wydobywać złoto. Zatem na tych terenach możemy tworzyć ogrody, sady, lasy, które nie tylko przywrócą im bioróżnorodność, ale również wydobędą dla nas cenne metale. Spójrzcie teraz proszę na to piękne jezioro, otoczone plażami i zielenią. To największy w Europie zbiornik poflotacyjny, stworzony przez KGHM. Znajduje się on 100 km od Wrocławia. Nazywa się Żelazny Most. W tym zbiorniku mamy ponad 1 miliard ton toksycznych odpadów powstałych po wydobyciu miedzi. W każdej tonie tych odpadów jest bardzo dużo drogocennych metali i minerałów o drobnych frakcjach. Tona odpadu z tego żelaznego mostu może być nawet 2-krotnie więcej warta, aniżeli miedź, po której wydobyciu pozostały. W każdej tonie znajduje się nawet do 3 kg miedzi, od 5 do 9 gramów srebra, od 10 do 22 gramów niklu. Znajduje się tam również platyna oraz złoto. Także
Czy stać nas na to, aby tyle cennych metali pozostało niewykorzystanych? Oto moja wizja, w jaki sposób możemy przekryć ten zbiornik systemami upraw. Na środku mamy główną platformę wydobywczą w formie szklarni. W niej mieszczą się hydroponiczne uprawy. Całość otoczona jest zewnętrznymi ogrodami, składającymi się z drzewostanów i roślin jednorocznych, tworząc ogrody żelaznego mostu. A to jak to może wyglądać w środku? Tak może wyglądać kopalnia metali. Mamy właśnie... I okej, skoro już możemy sobie wyobrazić, jak kopiemy te metale, jak wyglądają rośliny, w jaki sposób wydobywamy metale z roślin. Musimy je spalić. I sobie możecie pomyśleć, okej, skoro spalimy tak dużo tej biomasy, to powstanie nam znowu jakiś odpad gigantycznej ilości popiołu i co? Zanieczyścimy nim kolejne krajobrazy. Nic takiego. Ponieważ ten odpad to biowęgiel. Biowęgiel ma niezwykłe właściwości. To, że rośliny zostały spalone w beztlenowych warunkach, spowodowało, że zachował wszystkie ich drogocenne mikroelementy. Ponadto jego wyjątkowo porowata struktura, przypominająca gąbkę, gdzie w 1 gramie mamy ponad 1500 m2 powierzchni. Potrafi magazynować wodę i jest świetnym siedliskiem dla mikroorganizmów. Biowęgiel w obecnych czasach jest tak cenny jak srebro czy złoto, które możemy z niego wydobyć. A dlaczego? Ponieważ biowęgiel, który nam powstaje pod koniec tego procesu, jest głównym składnikiem jednej z najbardziej niezwykłych gleb na Ziemi. Nazywa się ona terra preta. Terra preta jest mieszanką w 100% odpadów. Jałowa ziemia, biowęgiel, kompost i odpady organiczne. I możecie się zastanawiać, ale co takiego niezwykłego może być w glebie? Po pierwsze, została stworzona przez ludzi już parę tysięcy lat temu. Po drugie, jest nośnikiem tak wielkiej ilości składników odżywczych, że można w niej praktycznie nieprzerwanie uprawiać. Po trzecie, potrafi pozyskiwać ogromne ilości dwutlenku węgla z atmosfery, oczyszczając ją. A po czwarte, co jest najbardziej niezwykłe, odnawia się w zaskakującym tempie, o parę milimetrów rocznie, gdzie porównując ją do naturalnie żyznych gleb niestworzonych przez człowieka, one odnawiają się od 1 do 3 centymetrów na 1000 lat. I z tych gleb korzysta nasza cywilizacja. Tracimy je w zastraszającym tempie poprzez nasz system upraw. Obecnie nie mamy już 1/3 żyznych gleb na świecie. Jeśli utrzymamy obecny system rolnictwa w tej formie, wszystkie żyzne gleby skończą nam się za 60 lat. A za 40 lat, kiedy większość z nas wciąż będzie żyć, nasza populacja zwiększy się o następne 30% i osiągnie ponad 10 bilionów ludzi. Więc jeśli zachowamy system rolnictwa w obecnej formie, wkroczymy w największy w historii kryzys głodu na świecie. I to stanie się naprawdę jeszcze za naszego życia. Zatem co możemy zrobić? Możemy tworzyć genialną terra pretę, ale nie stworzymy jej aż w takich ilościach. Bo żeby użyźnić te wszystkie gleby, których potrzebujemy i które straciliśmy, musielibyśmy spalić tyle biomasy, jak wszystkie lasy równikowe, a to jest naprawdę dużo. Zatem co jeszcze możemy zrobić? Z pomocą mogą przyjść nam jeszcze inne zanieczyszczenia, na przykład taki smog. Znany, zwłaszcza w miastach, nielubiany, szeroko komentowany. Jednym z głównych składników smogu jest dwutlenek azotu. I tak się składa, że dostępnymi technologiami możemy przetwarzać dwutlenek azotu na nawóz do hodowli roślin, cyjanobakterii i alg w farmach miejskich. Zatem technologie, których potrzebujemy, to elewacje lub szyby z powłoką z tlenkiem tytanu, które przy użyciu światła słonecznego rozkładają nam
dwutlenek azotu, na nieszkodliwe związki, w tym właśnie nawóz, który spłukiwany z deszczem zasila nasze uprawy. Jeśli do tego dodamy jeszcze szkło z powłoką fotowoltaiczną lub szkło z kropkami kwantowymi, mamy samonawożące się i samonapędzające się farmy produkujące dla nas żywność. Ten nawóz, azotan, który powstaje po rozkładzie smogu w naturalnych warunkach, w dużych ilościach jest bardzo niebezpieczny. Powoduje wykwity alg w środowiskach wodnych i rzecznych. Ale w kontrolowanych miejskich warunkach jest super, bo możemy z niego właśnie tworzyć farmy cyanobakterii i alg. Te cyanobakterie na pewno znane są Wam w formie zielonych tabletek spiruliny, więc to nie tylko będzie dla nas genialny superfood, ale również nadwyżki, które nie zostaną wykorzystane spożywczo, będziemy mogli przetworzyć na kolejne wysokowartościowe nawozy lub wcześniej wspomnianą produkcję terra preta. Także mamy w miastach słońce, deszcz, zanieczyszczenia, które są świetne do produkcji nawozu. Zatem miasta mogą być tak żyzne jak naturalne gleby, więc możemy do nich przenieść swoje uprawy, a tymczasem dać ziemi czas, aby się zregenerowała. To, co wszystkie te metody, o których Wam powiedziałam wcześniej, czyli wprowadzanie bioróżnorodności, wykopywanie metali, tworzenie genialnej terraprety, tworzenie upraw miejskich, mają ze sobą wspólnego, to aktywne pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery. Niemniej, nawet jeśli wyhamujemy naszą emisję teraz, to klęski nas niestety nie ominą. Ponieważ są wynikiem emisji, która już dostała się do atmosfery, wytworzonej przez nasze pokolenie i wcześniejsze. Według ostatnich badań północna Polska, w tym Warszawa, w ciągu najbliższych 20 lat powinna podwoić swoje zabezpieczenia antypowodziowe. Będą nawiedzać nas ogromne powodzie rzeczne na zmianę z suszami. To, jeśli teraz Warszawa jest przygotowana na falę do 8 metrów, powinniśmy się przygotować na falę do 18. Powódź, czy stan przedpowodziowy, który był niecały miesiąc temu tutaj w Warszawie. Wyobraźcie sobie, że to będzie znacznie poniżej normy. Zatem co powinniśmy zrobić? Powinniśmy się zabezpieczać, budować wzmocnienia, lepsze budynki, zbiorniki retencyjne. Powinniśmy również się adaptować do tych nadchodzących zmian i czerpać energię z tych gigantycznych, przemieszczających się mas wody, budować hydroelektrownie. Będziemy do tego potrzebować milionów ton betonu. Ale beton to jest jeden z najgorszych przemysłów pod kątem emisji. Dodatkowo głównym składnikiem betonu jest kruszywo i piasek. Do jego pozyskania niszczone są ekosystemy. Piasek jest drugim najbardziej wykorzystywanym zasobem naturalnym na Ziemi po wodzie. Zatem, czy jesteśmy uwięzieni w cyklu, gdzie broniąc się przed efektami naszej emisji, zwiększamy naszą emisję, a także chroniąc nasz ekosystem, czy musimy wyniszczać inne? Są już dostępne technologie tworzące beton z dwutlenku węgla pozyskanego z atmosfery. Zatem możemy zamienić większość betonu, który będziemy potrzebować, na ten pozyskany z emisji. W Polsce w zeszłym roku emisja wyniosła blisko 330 milionów ton dwutlenku węgla na rok. Z tego możemy wytworzyć ponad 1 miliard ton betonu. A żeby Wam to unaocznić bardziej, możemy z tego zbudować ponad 2600 stadionów narodowych co roku. Zatem
Powinniśmy jedynie pamiętać, aby budując te zabezpieczenia, mieć na uwadze i robić to ze świadomością ekologiczną. Powinniśmy się zabrać za nie już teraz też. Dziś powiedziałam wam jedynie parę tematów, bo tak jak powiedziałam, ta historia nie ma końca, bo każdy proces, każda rzecz, której się dotkniemy, tworzy nowe zanieczyszczenia, nowe odpady. Ale odpady i zanieczyszczenia nie muszą być problemami, mogą być rozwiązaniami na kurczącą się ilość metali, na rosnący problem głodu, na to, aby działać przeciwko zmianom klimatycznym i zabezpieczać się przed nimi. Nasze potrzeby, czyli technologia, stworzyła nową naturę i nowe zasoby. Zanieczyszczenia. Od nas zależy, jak wykorzystamy te zanieczyszczenia i czy stworzymy naszą supernaturalną przyszłość. Dziękuję.